Było nas niewielu, może 10, z 2 karabinami. Dnia 30 grudnia 1918 roku o godzinie 15 w Gołańczy na rynku, kiedyśmy rozpoczęli wojnę z Niemcami. Poszliśmy na dworzec, pocztę i komisariat obwodowy i wszędzie ogłosiliśmy osłupionym urzędnikom pruskim, że władzy niemieckiej nie uznajemy. Dnia następnego robimy Polskę podług recepty gołanieckiej w Panigrodzu, stacji kolejowej w kierunku Kcyni. Robienie Polski tak jak w Gołańczy i Panigrodzu nie zaspokajało naszych ambicji, więc marsz na Kcynię. Z Kcyni nie dochodziły do Gołańczy żadne wiadomości. Wiedzieliśmy tylko tyle, że tam Niemcy są na pewno i to w sporej liczbie. Na podstawie otrzymanych wiadomości zbudowałem plan ataku na Kcynię. Sokoli kcyńscy przyrzekli przez usta swego prezesa, pana Mieczkowskiego, współpracę. Wobec tego, że Kcyniacy nie posiadali broni, przyrzekłem im przywieźć broń, którą otrzymałem z Wągrowca. Wiadomości o Niemcach w Kcyni były następujące. W seminarium nauczycielskim 1 kompania, na dworcu 1 kompania i pociąg pancerny, na moście na drodze Kcynia-Szubin 2 armaty. Kcynię znałem z czasów przedwojennych bardzo dobrze, to mi ułatwiło pracę. Niemców z seminarium chciałem odciągnąć od walki poprzez pertraktację. Tak samo zdobycie armat na moście nie sprawiało mi w planie żadnych trudności. Gorzej było z dworcem i pociągiem pancernym. Pan Szulczewski przyrzekł mi dostarczyć 1 granat ręczny. Tym granatem chciałem pociąg zdobyć. Taki był plan ataku na Kcynię. Stało się jednakowoż inaczej. O godzinie 23:31 31 grudnia siadała gołaniecka wiara ochoczo na wozy. Miało się wrażenie, że jedziemy na wesele, a nie na wojnę. Noc mglista i trochę dżdżysta, ale ciepła. Wsiadam więc z moim adiutantem, Jackiem Wyszomirskim, właścicielem powozu Tadeuszem Drogowskim i 2 zuchami zaworskimi do powózki i jadę na samym końcu. Po drodze przyłączają się do nas ochotnicy z Czeszewa. Kola widziej! Powstańcie z Czeszewa! Idziemy na Kcynię! Chodźcie! Hopy! To idziemy! Nogą! Na chłopaku! Do boju! Na wysokości Panigrodza, w pobliżu Gorzelni na szosie Wągrowiec-Kcynia, wozy nagle stają. Pan Mięczkowski przywiózł z Kcyni najnowsze wiadomości. Panie poruczniku! Sokolnicy kcyńscy nie będą brali udziału w walce, bo Prusacy zostali poinformowani. No niedobrze. Słuchajcie, jedziemy do Kcyni, robimy zwiat, zobaczymy jak to wygląda. Byłoby wariactwem narażać niepotrzebnie ludzi. Trzeba inaczej działać. Zostawiam wozy na szosie, mniej więcej w odległości 2 km od Kcyni i jadę z Jackiem Wyszomirskim, Drogowskim i Zaworskimi do Kcyni. Byłem zdecydowany na wszystko. Albo przemocą, albo podstępem muszę dostać się do Kcyni. Wjeżdżamy do miasta. Na ulicach spokój. Niemców nie widać, ani patroli, ani posterunków. Co to ma znaczyć? Na rynku spotykamy stróża. Wołamy go do siebie. Na moście? Pusto. Pusto. To gdzie siedzą? Niemcy siedzą na dworcu w pociągu. Und aller Leute sollen es sehen, wenn wir beide Laterne stehen. Lili Marley, Gib mir einen Schlag! wie einst Lili Marley. Kamień z Dobra, serca mi panowie. spada. To co? Nakładamy Na nasze dworzec. odznaki na czapki i jedziemy na dworzec, aby zobaczyć, co tam się święci. Tuż przed dworcem, przy głównym Dobra, wejściu, widzę 2 drabów w hełmach stalowych. To Warta. Gruszczyński, woźnica, zajeżdża wyciągniętym kłusem przed nosy Niemców. Zatrzymanie koni, obezwładnienie Niemców to tylko sekunda. Powózka zawraca.
Odprowadzamy jeńców w zacisze. Jeden z nich to Polak spod Nakła, drugi kute Niemczysko. Ostatni śpiewa całą litanię. Dowiaduje się od niego, że towarzysze jego śpią w wagonach i że mają 5 karabinów maszynowych. Robię nowy plan. Widzę, że położenie Niemców jest fatalne. Zwycięstwa jestem pewien. Posyłam Drogowskiego po moich ludzi. Zbiera się około mnie garstka Kcyniaków. Dowiedzieli się, że Polacy już są w Kcyni. Przychodzą ofiarować swoją pomoc. Moich ludzi ni słychać, ni widać. Boję się, że Niemcy spostrzegą brak posterunku, a wtedy będzie gorzej. Nareszcie słyszę ciche stąpanie. Widzę pierwszych. Niosą na barach karabin maszynowy. Chwytam mocniej mój Browning i wskakuję na rampę. Obchodzę szopę towarową i staję przed pociągiem, a równocześnie oko w oko przed posterunkiem niemieckim. Niemiec, ogromnie zdziwiony, patrzy na mnie. Czuję jego dech, a zarazem alkohol sylwestrowy. Nie mam odwagi go zastrzelić. Odbieram mu karabin i strzelam mu tuż nad uchem w powietrze. Niemiec się ze strachu przewraca i spada z rampy pod wagon. W tym momencie Niemcy się budzą, otwierają wagony i mierzą do mnie. Błyskawicznie wskakuję na platformę pierwszego wagonu i to ratuje moje życie. Rozpoczyna się wściekła strzelanina. Kule świstają mi ze wszystkich stron nad głową. Krzyczę na całe gardło. Bracia, do wagonów! Jeszcze 1 sekunda, a już jesteśmy w wagonach. Oficer niemiecki chce uciekać na lokomotywę. Chwytają go za kołnierz. Widzę, jak Niemcy niby worki z mąką wylatują z wagonów. Nasi ich wyrzucają. Jeszcze kilka sekund, walka ustaje. Bierzemy do niewoli 1 oficera i 80 szeregowych. Zdobywamy 5 karabinów maszynowych, kilka koni, dużo amunicji i kuchnię polową. Po stronie niemieckiej 3 zabitych, po naszej stronie strat żadnych. Co zrobić z jeńcami? Oficera zatrzymujemy, szeregowych puszczamy w kierunku Nakła. Nad ranem przychodzą do Nakła i sieją między Niemcami popłoch. Nakło się w nowy rok Polakom poddaje. Po braterskim podzieleniu się łupem z Kcyniakami i powierzeniu władzy nad miastem panu Mieczkowskiemu wróciliśmy upojeni pierwszym zwycięstwem nad Niemcami nad ranem do Gołańczy. Po tylu latach niewoli przyniósł nowy rok 1919 Kcyni utęsknioną wolność, a nam po łatwym zwycięstwie nad Niemcami wiarę, że wrogów naszych odwiecznych w dalszej powstańczej robocie pokonamy. Włodzimierz Kowalski. Projekt dofinansowany przez Powiat Nakielski w ramach konkursu ofert nr 3 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.